No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku, wracając z gór, wpadliśmy do salonu Tesli w Katowicach i dostaliśmy do testów Tesla Model Y Juniper. Czas na jakieś pierwsze wnioski. Na pewno zawieszenie pracuje dużo lepiej, tak? Czyli jest dokładnie ta sama różnica, którą mieliśmy w Tesli Model 3 Highland w stosunku do standardowej Tesli. Na pewno wnętrze wydaje się trochę przyjemniejsze. To, o czym mówiłaś wtedy, kiedy żeśmy omawiali ten samochód jeszcze zanim się pojawił, czyli te tutaj, nie wiem jak to nazwać. Zamsz. To nie zamsz. Znaczy tak, generalnie drewienko, które było w wszystkich starszych modelach, no było paskudne. Tutaj jest, no dobra, no to nie jest zamsz, ale coś co wygląda jak zamsz. Kto będzie wiedział jak to się nazywa, to może nam odpowiedzieć. Alcantara, o! Może to się nazywa Alcantara. Uważam, że jest to niepraktyczne, bo będzie zbierało kurz, ciężko się będzie czyściło, bo o ile plastik i tam ala skórę można przetrzeć wilgotną chusteczką, no to jak przetrzemy, no to będzie zawsze wyglądało jakoś tak słabo. Także uważam, że to akurat jest mało praktyczne tutaj. Ta Alcantara tutaj u góry? Tak. Dobrze, to teraz jakby wracając do tematu. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z dużą zmianą, jeżeli chodzi o konsolę. O dziwo, ekran wydaje się bardzo podobny rozmiarowo, także on chyba nie jest większy, a jeżeli jest większy, to ja tego nie zauważam, optycznie tak tutaj siedząc teraz. Alcantara wygląda fajnie, ale Patrycja zwróciła uwagę bardzo mocno na to, że jest niepraktyczna. Ja się z tym zgadzam, że ona może być niepraktyczna, natomiast faktycznie jak się dodaje takie materiały tego typu w zamian za dosyć czyszczący materiał plastikowy, to się uzyskuje ten efekt, że jest ciszej. I myślę, że to też ma duży wpływ na to, że w tym samochodzie jest ciszej. I jest w nim ciszej. Mam nadzieję, że to słyszysz teraz. No tutaj w tunelu. No w tunelu słyszymy ciężarówki, które dają czadu, ale nie słyszymy zawieszenia na przykład. Nie słyszymy. Nie słyszymy też tak bardzo opon. Jedzie się super po prostu. Co mogę powiedzieć? Fotele są inne, bo jak wsiadą, to inaczej takie wyprofilowane. Są wentylowane. Trochę fajniej w odcinku lędźwiowym, bo mam takie wrażenie, że się sprawują. Są wentylowane. Na drzwiach to już w ogóle mamy jeszcze jeden materiał, to już nie wiem po co połączyli tu już 3 różne materiały. To jest jakieś płótno po prostu. Tak. Ale to chodziło o to, żeby maksymalnie ukryć głośniki. Oni tutaj, jak widzisz, pod tą delikatną perforacją znajdują się głośniki. Głośników w ogóle w tym samochodzie jest więcej, z tego co czytałem. Czyli dźwięk, którego nie będziemy w stanie wam niestety przekazać, jest dużo głębszy podobno i lepszy w tym samochodzie. Sprawdzimy, stestujemy i damy wam znać. Tak, damy wam znać. No na pewno troszeczkę bardziej samochód jest prestiżowy wewnątrz. A z drugiej strony cały czas zachowuje jednak tą teslową ascezę. Choć mamy Ambilighta, to zresztą wiecie, tak samo jest w Highlandzie, jak i tutaj w tej Tesli Model Y mamy Ambilighta. Patrycja, jak twoje wrażenia jako pasażera? To jest dosyć ważne moim zdaniem. Wiesz co, no, w porównaniu do mojej trójki to już ten wcześniejszy Y był wygodniejszy. Natomiast ten się wydaje, jak się wsiada, to wydaje się być taki bardziej wyprofilowany, te fotele, wygodniejsze, takie na dłuższe trasy. Jest cicho w nim i tak... Wiesz co, no jedziemy teraz po prostej drodze. Trochę bym musiała zobaczyć na wybojach, czy on jest wygodniejszy. Jak się dojeżdża do EV Factora, czyli do naszego partnera, przypominam, w Chorzowie, to tam są takie przełomy poprzeczne, to się nazywa, więc możemy trochę potestować też zawieszenie. Oczywiście mamy tylko godzinę do dyspozycji, też wybaczcie, nie będziemy w stanie wszystkiego dla was testować. Raczej się skupimy na tym, jak ten samochód, jakie robi na nas wrażenie. Z wyglądu na pewno jest dużo ładniejszy. No ja mówię, w tamtym samochodzie... Ale z wyglądu zewnętrznego, czy ze środka? Ze środka. Z zewnątrz musiałam się, jak patrzyłam na niego, musiałam się przyzwyczaić, no bo jednak te poprzednie Tesle, wiesz... Miały swój charakterystyczny wygląd. Tak. Mimo zmiany świateł, na przykład między starą trójką a nową, to one miały ten swój cały czas taki żabowaty charakter. Tak, takie żabki, ale człowiek się przyzwyczaił do nich. Tak, ten ma zupełnie inne te światła, tak? To są z tego co zauważyłam światła przez całą maskę z przodu, czy tam poniżej maski, wiesz o co mi chodzi, przez cały przód idą. On ma takiego LED bara, nazwijmy to w ten sposób. Podobnież do Cybertrucka i podobnież do tego co oglądaliśmy, czyli do Cybercuba. Tak? To chyba taki nowy styl Tesli, aczkolwiek to nie jest nic nowoczesnego, bo wiele samochodów już to ma. Więc tutaj Tesla raczej poszła za trendem rynkowym, niż zrobiła coś absolutnie nowego. Bo nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś jechaliśmy w nocy właśnie oglądać Cybertrucka, to po drodze mieliśmy samochód, który miał LED bara i myślę, kurde, Cybertruck. A tak naprawdę to był jakiś tam, nie wiem, Chevrolet czy coś takiego. Więc to nie jest tak, że tutaj Tesla wprowadziła jakąkolwiek nowość. Nie, tylko chodzi mi o to, że wygląda inaczej. Wygląda inaczej, tak zdecydowanie. Wygląda inaczej. No ja cały czas się rozkoszuję tymi wygodnymi fotelami.
od razu teraz mogę powiedzieć na temat tego monitora z tyłu, który jest, że no, nie wiem do końca, czy to, że można grać podczas podróży jest takie bezpieczne. Dla niego jest bezpiecznie. No, wydaje mi się, że to nie ma wpływu na kierowcę i na jego skupienie. Szczególnie, że ja nie słyszę żadnych dźwięków. pod tym kątem. Chodzi o jego pozycję, jaką on teraz przyjmuje. Jest pochylony do przodu. To już nie jest ten... On już jest w wieku, kiedy nie jeździ w tym foteliku, który jest zapinany tak, że dziecko siedzi... no jak to nazwać? Siedzi sztywno oparte o oparcie i nie może się ruszyć. Tylko on już jest w podupniku i w tych pasach. Może będziemy mieli okazję też testować zawieszenie. Mów, przepraszam. W tych pasach takich jak my, więc on się jest w stanie wychylić do przodu i teraz aktualnie cały czas gra. Nie gram, ale cały czas siedzi przy tym pochylony do przodu, więc ja nie wiem, czy to jest pozycja bezpieczna w momencie jakiejś kolizji, tak? Czy wypadku. Wydaje mi się, że nie. Ale może Dobra, można... mamy tutaj przełomy, uwaga. Wow, no luksusowo jest, muszę powiedzieć. Ja jeszcze tylko szybko skończę, że mam nadzieję, że można zablokować ten ekran tak, żeby dzieci nie grały. Tak, na pewno jazdy. można. Myślę, że na pewno można. Jakiś przełom. Nie no, kurde, powiem, że to zawieszenie naprawdę jest dużo lepsze. No ja na pewno zamówię Junipera, tylko pytanie, czy zamówię go teraz, czy poczekam na większą baterię, to jeszcze się zastanowię poważnie. Samochód mi się bardzo podoba. Bo to jest Y, tylko lepszy Y. A ja lubię Y ogólnie. Wiecie dobrze, że zawsze traktowałem Y jako samochód wzorcowy, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. O, przełom. Nie no, kurde. Luksus. Więc promień skrętu od razu zbadamy. Chyba słabo, co? Jedziemy? No nie, weź to na wszelki wypadek. Zapomniałem, że to tak działa. To cofanie. Dobra. Dało się. Kurde, pełno remontów drogowych, ale promień skrętu chyba nieznacznie się zmienił, co? Historyczny moment. Podskoczyliśmy do chłopaków tutaj, do Iwana. Tu jest Iwan. Pozwolił nam wjechać Juniperem na podnośnik. Także jest... Musimy zobaczyć, co kryje w sobie to zawieszenie, które tak fajnie pracuje. Widać już, zaciski hamulcowe są solidne, mega solidne. Tutaj nie widzimy jakichś kolosalnych zmian. Tak chłopaki zresztą też z EV Factor stwierdzili, że raczej różnicy dużej nie ma. Bateria znana nam zresztą. Tutaj jest troszeczkę inaczej ustawiona zwrotnica. Naszym zdaniem, przynajmniej wstępnie. Sotto 0. 20. Czyli standardowo mamy 20. Zaczynamy te z wnętrza. Tutaj pierwsze co, to zobaczcie. Wyświetla się logo. Tutaj ten ala zamszyk, jak go to nazywam. Tutaj mamy jakiś płótno, materiał taki. Zaraz wam włączę Ambilighta. Światła, proszę bardzo. O, żółty. I ten Ambilight mamy też na drzwiach. Zlikwidowano to paskudną okleinę drewienka. Nie ma manetki odbiegów. Mamy tutaj, proszę bardzo, na ekranie. To akurat jest coś, co nie przeszkadza. W tej wersji zostawiono manetkę od kierunkowskazów, ale nie od spryskiwaczy. Spryskiwacz jest tutaj na kierownicy. Tu mamy światła, tempomat. To zostało na kierownicy. Jeszcze wam pokażę bagażnik za chwilę. Tutaj proszę bardzo, siedzenia wentylowane są i chłodzone. A nie, przepraszam, tutaj mamy chłód albo ciepło. Dobrze, idziemy jeszcze do bagażnika. Mamy bagażnik.
Tutaj w schowku jest schowana przesłona. I standardowo schowek, gdzie można zamontować lodówkę. Zobacz, wlew się zmienił. O, wygodniejsze. Dużo łatwiej się zamyka teraz maskę. Nie wiem, czy kojarzycie, że generalnie jak się maskę w Y normalnie zamykało, trzeba ją tak dopiąć. A tutaj zobaczcie. Jest lepiej? Jest zdecydowanie lepiej. To jest drobiazg, ale robi różnicę. Teraz pani prezes za kierownicą. Ja już intuicyjnie, oczywiście jak na drive to w dół, zamiast do góry. Na to będziemy mieli stalki. Także sobie poradzimy z tym problemem. To tutaj widzę, ten ma kierunkowskazy. Manetce, tak? Kierunkowskazy w manetce, tak. To jest chyba słuchanie klienta właśnie przez Teslę. Wersja z kierunkowskazem w manetce jest całkiem taka przyjemna. Fajnie, że Tesla posłuchała głosu klientów i zrobiła. Tutaj przy okazji standard, ten, który już pojawił się w Playdzie i tutaj mamy to... To pokazywałeś to na swoim teście? Jeszcze nie. Tutaj mamy tą przesłonę taką podwójną. Podłokietnik. Ekran tylny. No niestety ten test jest przykrótki, bo musieliśmy bardzo szybko jechać w stronę Chorzowa. No jak wrażenia z jazdy? Wygodny jest. Nie? I tutaj też przy okazji ja wam pokazuję, my jedziemy przez takie przełomy. Raczej testu drogowego, znaczy takiego testu jak zazwyczaj robimy test zawieszenia, to my tutaj nie zrobimy, bo raczej nie ma ku temu możliwości. Ale generalnie jeździmy Y na co dzień, tak, tym starszym, i możemy wam powiedzieć, że ten jest cichszy. Ale to nie wynika z zawieszenia, Patrycja. Chyba że coś w zestrojeniu zawieszenia, bo faktycznie tylna zwrotnica, my się jeszcze przyjrzymy w Y normalnym, sobie porównamy. Ale według tego, co chłopaki tutaj z Chorzowa stwierdzili, co ja też zauważyłem, tylna zwrotnica jest inaczej ustawiona. Więc być może to zawieszenie jest trochę inaczej ustawione, natomiast z przodu zawieszenie wygląda bardzo podobnie. Jeżeli to nie wynika z zawieszenia, no to bardzo dobrze jest wyciszony w takim razie. Tak, ale też nie przenosi, widzisz, on tych drgań nie przenosi, więc coś gdzieś tam po drodze jest zrobione. Będziemy musieli zobaczyć sobie specyfikację techniczną tego samochodu w Tesli. I na bazie tego sobie też zobaczymy, jak to wygląda. Prowadzi się fajnie, naprawdę fajnie. Nie? Tak. Jest duża różnica. Jest bardzo duża, zauważalna różnica w stosunku do Y. A nasz Y jest w miarę świeży, więc tutaj ciężko mówić o tym, że nasz Y jest zmęczony. Znaczy już w porównaniu do trójki mojej Y były wygodniejsze, a ten jest jeszcze bardziej wygodny. Tak, także jeszcze bardziej komfortowy. Przesłony słoneczne się nie zmieniły. Tutaj to wszystko wygląda bardzo podobnie. Trochę ten panel się zmienił tutaj, o ten panel. Niechaj to będzie ekwiwalent testu zawieszenia. Jedziemy przez takie właśnie drogi remontowane, one są dosyć nierówne i powiem wam szczerze, odczuwanie tych nierówności jest dużo przyjemniejsze, a w zasadzie prawie niezauważalne w stosunku do tego, jak to było w naszym Y, więc jest naprawdę super. Nawigacja, tak jak mówiliśmy wcześniej, chodzi szybko tutaj. Tak, bardzo szybko. Infotainment jest naprawdę mega. Wow. No. Przejechaliśmy właśnie przez śpiącego policjanta. Komfort. Na bazie tej krótkiej przejażdżki po Katowicach i powiedzmy okolicznych miejscowościach mogę powiedzieć, że na pewno Juniper będzie moim kolejnym samochodem i to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, naszym kolejnym samochodem, i to jest chyba najlepsze podsumowanie tego pojazdu. Abstrahując, że oczywiście ten samochód nie jest jakiś ultra przełomowy, czyli prezentuje, tak jak zresztą widzieliśmy pod spodem, te same technologie, z którymi mieliśmy do czynienia we wcześniejszym Y, co akurat ze strony serwisowej i jakby ilości produkowanych sztuk jest bardzo dobre. Zobaczymy, czy udało się Tesli poprzez te delikatne zmiany zmienić zawieszenie na tyle, że ono będzie się mniej awaryjne, szczególnie mówię tutaj o tylnych zwrotnicach. Mówię teraz od strony serwisowej. Wnętrze jest super, bo jest to wnętrze Highlanda dostosowane do Y, troszeczkę ulepszone, tak? Czyli ono wygląda jeszcze lepiej niż w Highlandzie. W samochodzie siedzi się wysoko, fotele są wygodne, więc ja po prostu chcę Junipera i to będzie chyba najlepsze podsumowanie. Zastanowię się jeszcze, czy będę chciał czekać na wersję z większą baterią, czy nie. Bo podobno ma się pojawić wersja z baterią teoretycznie 95 kWh, co oczywiście będzie bardzo dużą zmianą i spowoduje, że ten samochód może będzie nawet w stanie przejechać realnie powyżej 500 km.
w takich warunkach, nazwijmy to, autostradowych. No teraz ten pokazuje 90%, to jest zasięg 441 km. Faktycznie według tego, co zostało już powiedziane wielokrotnie na wielu testach przed nami, ten samochód daje nieznaczną oszczędność. Tak? Czyli to wszystko, co udało się zrobić w zakresie aerodynamiki, lepszej ekonomizacji, jeżeli chodzi o zużycie, spowodowało, że mamy tu oszczędność naprawdę niedużą. Tak? Czyli jesteśmy w stanie przejechać zaledwie parędziesiąt, 20-30 km więcej na pełnym naładowaniu. I to jest niewiele. Natomiast musimy pamiętać o tym, że Y już w ogóle był samochodem niezłym pod tym względem, robił całkiem spore przeloty, a tutaj dostajemy jeszcze więcej. W tej samej cenie dostajemy dużo lepszy samochód, co jest bardzo ważne, tak? Czyli Tesla właśnie pokazała parę dni temu pełny line-up Y, oczywiście z wyjęciem Performance'a, ale jak zawsze Performance pojawi się później i może właśnie Performance zaprezentuje nową baterię, o tym jeszcze dowiemy. Natomiast w tej chwili dostajemy dużo lepszy samochód za praktycznie takie same pieniądze. I teraz już dla tych, którzy są zdecydowani, żeby kupić Y, no to tak naprawdę to jest najlepszy moment. Szczególnie, że dodatkowo słyszałem, że te samochody mają być wbrew pozorom wydawane już w lutym. Czyli już w lutym mają się pojawić przynajmniej wersje launch, które będą wydawane klientowi końcowemu. Mamy luty. No tak, czyli w tym miesiącu. Tak. Czy tam, przepraszam, czy w marcu. To teraz już nie wiem. Sprawdzę to jeszcze, ale słyszałem takie pogłoski, że niebawem mają być wydawane. Więc Tesla tutaj bardzo mocno przyspieszyła w temacie. Więc no super, auto mi się naprawdę podoba. Inna sprawa, jeszcze dla tych widzów, którzy oglądają nasz kanał może od niedawna, albo będzie to pierwsza rzecz, którą oglądacie, my robimy te testy w sposób ultra improwizowany. Dostaliśmy ten samochód na godzinę, także też nas nie ujeżdżajcie. A druga sprawa jest taka, my jesteśmy fanami Tesli. Więc my będziemy zawsze jednak próbowali ten samochód z perspektywy naszego użytkowania Tesli oceniać i to będzie taka właśnie ocena. Nie będziemy tego przyrównywać do BYD, czy nie wiem, do Volvo, czy do czegokolwiek innego, tylko będziemy szukali pozytywu w tym samochodzie w stosunku do poprzednich modeli. Lub ewentualnego negatywu, aczkolwiek mi tutaj ciężko negatyw znaleźć. Mogę tylko powiedzieć, że może nie dostałem wszystkiego, czego bym chciał. Tak? Czyli nie mam na przykład 95 kWh baterii, nie mam może paru innych rzeczy, które chciałbym zobaczyć w nowej Tesli Model Y. Na przykład zawieszenie pneumatyczne. Liczyłem bardzo, że będziemy mieli taką opcję, ale poza tym dostałem wszystko to, co chcieliśmy dostać w Juniperze i co spowoduje, że prawdopodobnie ten samochód kupimy. Pani prezes, jeszcze parę ostatnich słów na temat tego, jak się prowadzi ten wóz. Dobrze się prowadzi. Fajnie też przyspiesza, bo przed chwilą nie jest mułowaty w żaden sposób, więc tutaj podoba mi się to. No wygodnie, mega wygodnie i komfortowo. Jechaliśmy naprawdę po takich drogach, gdzie w mojej trójce to by tłukło tak, że chyba bałabym się tam w ogóle wjechać. Ale nawet w Y tym starszym by tłukło na tych drogach, a tutaj mega komfortowo się jechało, także podoba mi się. Bardzo mi się bardzo podoba. Tak jak mówię, najprawdopodobniej będzie to nasz kolejny samochód. Myślę, że w tej chwili też mocno tracą, może nie sens, ale troszeczkę tracą w oczach klienta końcowego, mogą tracić takie samochody jak SX. Szczególnie S. Znaczy ja S-kę już dawno skreśliłam i X-a. Także dla mnie te samochody, no S-ka to zawsze mi to zawieszenie niskie w niej przeszkadzało. Znaczy, pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. SK Palladium, szczególnie Plaid, potrafi przyspieszać w 2 sekundy do setki. Są rzeczy, które tak naprawdę niektórzy ludzie tego potrzebują. Natomiast ten samochód z tym swoim przyspieszeniem 4, coś tam do setki jest absolutnie wystarczający. Tak. Absolutnie wystarczający, jest absolutnie wygodny, jest bardzo cichy i jest bardzo tani relatywnie do tego, co oferuje. Tak, bo dostajemy w cenie starego Y, dostajemy nowego Y. Po prostu. Tak. Więc dla nas ten samochód wydaje się tani. Oczywiście to jest inna sprawa i inna rozmowa, że bardzo dużo samochodów pojawia się teraz na rynku tańszych, chińskich i o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast na tą chwilę w uniwersum Tesli, czyli w tym świecie, w którym my głównie żyjemy, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, ten samochód jest kolejnym przełomem. Nie rewolucją, ale kolejnym przełomem i bardzo mi się podoba. Niestety testu od 0 do setki nie zrobimy testu takiego stricte offroadowego. Myślę, że na to przyjdzie czas, że dostaniemy ten samochód na trochę dłużej. Wiesz co, te drogi tam wcześniej, gdzie jechaliśmy, to jak dla mnie to był test offroadowy w zupełności. Tak. Chcieliśmy się po prostu z tym samochodem tak trochę zapoznać i zobaczyć, czy jest wart tego, żeby go zmienić. Czyli żeby zmienić naszego do obecnego Y właśnie na Junipera, ja uważam, że warto. A na pewno ci, którzy się wahali z zakupem Y wcześniejszego, teraz dostaną tonę argumentacji, żeby ten samochód wreszcie kupić. Także wydaje mi się, że to będzie samochód, który przyniesie Tesli sukces sprzedażowy.
I chyba to widać. Nawet widać było, jak dzisiaj ludzie bardzo wcześnie się gromadzili w Tesli, żeby zobaczyć ten pojazd. Więc odnoszę wrażenie, że to będzie naprawdę gigantyczny sukces. Zobaczcie mi, jestem strasznie zestresowany, bo po prostu mieliśmy ten samochód oddać o 11, a jest 11:15. Znaczy dojedziemy na 11:15. Będzie mi mega wstyd, bo tam na pewno ktoś czeka. Następny, kto chce ten samochód przetestować. No ale dobrze, wydarzyło się. No niestety Katowice i cały ten region jest nieprzewidywalny w kontekście remontów dróg. Ale to jest temat zupełnie osobny. Muszę przyznać, że bardzo pozytywne wrażenie na mnie zrobiła załoga tutaj w Katowicach. Bardzo fajnie, mili ludzie, z którymi fajnie można porozmawiać. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Super, naprawdę. Także bardzo pozdrawiam też przy okazji załogę Tesla Katowice. Mam zamiar odwiedzić wszystkie inne salony, czyli mam zamiar też przyjechać do Wrocławia oczywiście. Mam zamiar też przyjechać do Poznania, bo jeszcze nie byłem. To jest taka lekcja, którą muszę odrobić. Szczególnie, że nasze placówki też się blisko znajdują, więc fajnie zobaczyć. Ja mogę dodać, że w salonie w Katowicach stoi też Tesla Roadster. Tak, jest czarny Roadsterek. To tak przy okazji też nagramy do tego filmu. Czarny czy ciemnozielony? A, to zobaczymy. Roadster to jest w ogóle temat rzeka dla mnie, bo ja miałem kupić Roadstera, nie wiem czy pamiętasz. Za 25 000 euro Roadstera na chodzie miałem kupić. I teraz jestem 75 000 euro w plecy. Bo taki sam Roadster kosztuje już 100 000 euro. Także jak macie okazję kupować Roadstera, to kupujcie, bo ten samochód będzie zawsze tylko i wyłącznie rósł w cenę. Teraz jesteśmy już na drugi dzień po teście Junipera, tak? Wczoraj testowaliśmy, nie, przepraszam, wczoraj? Wczoraj, 2 dni temu. Jedziemy teraz zwykłym Y i tak naprawdę chcemy sobie troszeczkę to wszystko tworzyć i porównać samochód do samochodu. No i Patrycja, może ty zacznij, bo... Wiesz co, ten nowy układ wnętrza w Juniperze sprawia takie trochę wrażenie, że jest więcej miejsca, bo ja zauważam, że drzwi są inaczej wyprofilowane tam. Tak. I to daje takie odczucie większej przestrzeni. Teraz widzę też, bo wcześniej tego nie zauważałam, aż tak się nie przyglądałam za bardzo, że tutaj ten przód z kolei jest inaczej ustawiony, tak, bo tak, tam na pierwszy front, pokażemy to na przebitce, wychodzi ten taki, jak ja to mówię, zamsza, ty Alcantara, tak? Alcantara jest u góry. Tak, i ona jest tak jakby bliżej. Bliżej, tak, bliżej. Znaczy to jest, układ jest na pewno zdecydowanie, jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, cockpit jest inny. Teraz takie ogólne wrażenia z jazdy w kontekście komfortu. Co, czujesz jakąś różnicę? Znaczy wiesz co, zaraz po teście, jak wsiedliśmy z powrotem do tego Y, no to on mi się wydawał taki bardziej tłuczący. Tak, i teraz pytanie tylko, myślę, że trzeba byłoby chyba nowy do nowego porównać. Trzeba byłoby też mieć świadomość, że jednak ten samochód swoje przejechał. On już miał nawet tam naprawione te tuleje z tyłu w zwrotnicach. Więc pewnie to zawieszenie no nie jest idealnie nowe. Ten samochód ma prawie 50 000 przejechane, dokładnie 46 000 km. Więc pewnie jest jakaś różnica pomiędzy nowym a tym. Natomiast fakt jest taki, że rzeczywiście to zawieszenie, jakby ja odczuwam, że bardziej przenosi wibracje do środka. Jest takie, ta skorupa bardziej się trzęsie w momencie, kiedy najeżdżamy na jakieś dziury. No zresztą przed chwilą żeśmy przejeżdżali, to było ewidentnie, może nawet widzieliście na filmie, było widać, że ten samochód buja. W tamtym samochodzie to trochę mniej było odczuwalne. Więc nie jestem pewien, bo jak patrzyliśmy pod spód, to znowu to zawieszenie było bardzo tożsame do tego, co mamy w tym Y tu starszej generacji. Tak, ale też rozmawialiśmy na ten temat, że właśnie to wszystko, co tu jest we wnętrzu, czyli dodanie tych dodatkowych materiałów, bo pamiętasz, że mówiłam... Zamiana. Ja bym powiedział, że to chodzi o zamianę, bo tak naprawdę tak, te plastiki, posłuchaj, one wydają takie dźwięki. Tak, i właśnie to o tym rozmawialiśmy, że być może ta zmiana tych materiałów jest po to właśnie, żeby go wyciszyć. Dodali tą Alcantarę, tutaj właśnie ja twierdziłam, że ona będzie niepraktyczna, bo jak się zakurzy, to ciężko będzie, no nie przeleci się wilgotną znaczy, na pewno na konsoli to będzie trochę niepraktyczne, tak. Chyba tak mi się wydaje. Natomiast tutaj z boku też mamy taką Alcantarę i ona nie jest niepraktyczna. Tak, ale tutaj tych materiałów masz 2, tam mi się wydawało, chociaż może tyle samo. Teraz masz 3 materiały. Tutaj masz tak naprawdę w zasadzie nawet 4 materiały. Bo masz te listwy takie ala satynowe, masz drewienko w cudzysłowie, masz plastik i masz tą Alcantarę, a dodatkowo jeszcze sztuczną skórę, także w ogóle dużo, to jest totalny miks materiałów. Tam wydaje mi się, że te materiały są troszeczkę z wyższej półki, bo mamy satynowe osłony perforowanych głośników, mamy te właśnie wstawki, więcej wstawek z Alcantary, także tam jest troszeczkę jakby wyższy end, a dodatkowo... Ale czy ty myślisz, że to właśnie do tego dlatego było zrobione, żeby wyciszyć ten samochód w środku? Żeby wyciszyć, dodać mu troszeczkę prestiżu. Oczywiście prestiż to jest słowo mocno względne w takim samochodzie, który moim zdaniem jest czymś na poziomie Skody. Zabranie tego drewienka już jest podniesieniem prestiżu. Ja jeszcze się kiedyś zachwycałem tymi drewienkami, żeby nie było. Także to jest tak, że to człowiekowi też się zmienia percepcja. No i my chyba jesteśmy trochę zarażeni też tą miłością do Tesli, to może mocne, ale chyba jesteśmy mocnymi fanami Tesli. Tak.
i trochę zaczynamy kupować to, co Tesla nam sprzedaje w taki sposób, może nie, że bezkrytyczny, ale no fajne. Tak, wystarczyło, że dodali LED i już jest super. Tak, już jest super, a tak naprawdę bardzo dużo samochodów ma te LEDy. Ja osobiście nie jestem jakimś fanem Ambilightu. Uważam to za zbędny gadżet. Wiesz co, mi się, jak testowaliśmy inne samochody, to mi się podobało akurat ta funkcja. Tak? Tak. Nie, już pierwszy samochód, który chyba mieliśmy tego Ambilight, to był Mercedes jakiś i tam w Mercedesie jeszcze naprawdę było dużo takich dodatkowych jakichś światełek, funkcji, mi się to jakoś tak nieszczególnie podobało, więc ja osobiście, akurat ta estetyka, która jest w starym Y, mi się podoba, ale wróćmy do tego porównania stary versus nowy. Ja chyba bym znowu wrócił, powtórzyłbym to, co powiedziałem przy teście Junipera, kiedy nim jechaliśmy. Ten Y nie jest zły. Ten Y jest cały czas dobrym samochodem. Myślę, że Tesla nie powinna zaprzestać jego sprzedaży. Powinna po prostu, jeżeli jest taka szansa i Tesla jest w stanie sprzedawać go taniej, to powinna go po prostu sprzedawać jako dalszą część tego line-upu, na przykład w jakiejś bardzo podstawowej wersji. A z drugiej strony nowy Y jest po prostu lepszą wersją starego Y. To nie jest przełom, to nie jest żadna jakaś tam jakiś game changer. Ten Y jest odpowiedzią, ten nowy Y jest odpowiedzią na po prostu potrzeby klientów, na ich spostrzeżenia. Dobra, przejedziemy chwilę sobie po jakichś przełomach, proszę. Ale też nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Szczególnie, że tutaj w tych starszych Y też jakby mamy dodatkowy bufor w postaci 19-calowych obręczy chyba. A jeszcze sprawdzę, bo może też się znowu pomylę i będzie jazda. Natomiast wydaje mi się, że starsze Y mają 19-calowe obręcze i troszeczkę wyższy profil. Więc ta grubsza opona daje dodatkowej amortyzacji. Ogólnie stary Y nie jest złym samochodem, to też chciałem powiedzieć. Myślę, że stary Y, szczególnie w opcji używanej, to będzie teraz super auto ze względu na cenę. Bo on mocno stanieje ze względu na Junipera. Ludzie będą chcieli go sprzedać. I myślę, i już widzę nawet, że ceny pojawiają się bardzo atrakcyjne na te samochody. A można go naprawdę fajnie urozmaicić. Oczywiście wentylowanych foteli sobie nie załatwimy, chociaż może pojawi się taki aftermarketowy upgrade od strony Tesli. Natomiast zawieszenia bardziej komfortowe zdecydowanie są do zdobycia. Tak, są takie, na przykład my mamy w swojej ofercie Mountain Pass Performance. Pojawi się też oferta jeszcze jednej firmy, o czym teraz nie mogę powiedzieć. Także tych wszystkie dodatki typu Ambilight i tak dalej możecie sobie zapewnić aftermarketem i uzyskacie samochód, który będzie bardzo podobny do Highlanda, przepraszam, nie do Highlanda, tylko do Junipera w kontekście tego obcowania z tym pojazdem, w szczególności w środku, no i odczuć takich z jazdy. A samochód jest bardzo dobry. I znowu przypominam, że Juniper dodaje nam niewielką ilość w zasięgu. Ta cała ekonomizacja tam, chyba z tego co dobrze skojarzyłem inne materiały, dodaje nam między 5 a 7%. Więc to nie jest super game changer. Myślę, że faktycznym game changerem będzie dopiero ta, jeżeli się pojawi, 95 kWh na baterię. Natomiast kolejne spostrzeżenie, które mamy to z naszych wyjazdów jest takie, że tak naprawdę w Europie nie jest potrzebna większa bateria. W Europie nie. Natomiast jeżeli jedziemy w Polsce tak. Może, tak. Więc ja na przykład w tej chwili mam taki pomysł, żeby pojechać sobie na przykład gdzieś do Europy trójką tylnonapędową z 60 kWh, 65 kWh baterią, czyli SR+. I zobaczyć, jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy będę sobie tak skakał od chargera do chargera. No bo tutaj, nie wiem czy pamiętasz, też zdarzały się nam takie sytuacje, że po prostu jechaliśmy, ładowaliśmy się do 60 i jechaliśmy dalej. 60% z tego, co mamy tutaj, to jest nawet mniej niż 60 kWh. Więc wydaje mi się, że taka SR+, która jest bardzo ekonomiczna przy okazji, to może być naprawdę fajny samochód do podróżowania po Europie. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, której nie powiedzieliśmy na filmie i musimy to uzupełnić, bo podczas jazdy myśmy tego nie pokazywali, bo to była sytuacja też, która spowodowała, że ten test nam się skrócił. Nasz syn, jak żeście widzieli na filmie, on grał z tyłu na ekraniku. Nie, on nie grał. Nie grał? On nawet nie grał, bo w nowym Y tam z tyłu jest ekran. I ja sądziłam, że ten ekran podczas jazdy nie umożliwia grania na nim. Nie, ani to już wcześniej w Highlandzie nam nawet nasi widzowie wyjaśnili, że umożliwia. No, ja nie wiedziałam. I młody siedział na środku, cały czas w pozycji pochylonej do przodu, próbując coś tam grać na tym. I słuchajcie, zrobiło mu się niedobrze. Ja podejrzewam, że większość osób, która by grała w samochodzie podczas jazdy, wiecie, nawet nie na trasie, bo na trasie to się jedzie płynnie, ale w mieście, gdzie się co chwilę hamuje, spowodowała właśnie, że zrobiło mu się niedobrze i to nie jest dobry pomysł. Podejrzewam, że można zablokować ten ekran. Tak, no w każdym razie chodzi o to, że to spowodowało, znaczy to oczywiście skróciło nasz test, spowodowało, że nie wszystko mogliśmy Wam pokazać, nie wszystko przekazać, ale druga sprawa jest taka, że przede wszystkim wydaje mi się, że dopuszczenie do tego, żeby dzieciaki, szczególnie te, które już nie korzystają z fotelików, korzystały z tego ekranu podczas jazdy nie jest dobrym pomysłem, szczególnie w kontekście dotykowym, bo jak sobie z daleka oglądają, to nie ma problemu. Do oglądania filmu to jak najbardziej, natomiast do grania jest to raz, że niebezpieczna pozycja, a dwa, że może spowodować
powodować chorobę lokomocyjną. Tak, i nasz syn ewidentnie chciał wymiotować, tak już wprost, i musieliśmy się zatrzymać i poświęcić mu parę minut, aż ochłonął. Na szczęście nic się takiego nie stało, aż ochłonął i dopiero wtedy mogliśmy dalej zaczynać test, także przez to jest on też dodatkowo skrócony. I dlatego też go uzupełniamy w starym Y. Głośność wnętrza. Jest odczuwalna pewna różnica. Jest odczuwalna, szczególnie chyba z tyłu bardziej słychać tutaj to wszystko. Wiesz co, w szczególności po wjeździe po różnych takich nierównościach, wertebach. No właśnie jedziemy przez coś tak stuka, coś tak puka. Cholera wie, ile tam jest tematów zmęczeniowych, natomiast faktycznie dużą zmianą też jest myśmy tego nie pokazali, roleta. Bo ta roleta tutaj w Y, ona w ogóle jest tragiczna. Ta oryginalna. Ona jest bardzo ciężko się ją wkłada, ona jest mocno niepraktyczna. Natomiast ta nowa roleta jest złożona chyba z 4 czy 3 elementów. Ale ona i jest fajnie chowana. Fajnie, tak właśnie chciałam powiedzieć, że na tym teście, jak my robiliśmy, to ona nie była zamontowana, tylko była schowana. Była schowana. A my tutaj w ogóle, na przykład w tym w ogóle nie wozimy ze sobą roletę. Ja ją po prostu wykrzaniłem i jej nie ma. Także nie mamy czegoś, co by wygłuszało wnętrze. No i tyle. Mamy tutaj dodatkowe skrzypienie spowodowane lodówką, no bo lodówka jest wykonana z takiego skrzypiącego plastiku, więc jak gdzieś tam na coś najedziemy, to na sobie skrzypnie. No i pewnie w nowym Y też tak będzie. Dodatkowo powiem i tutaj też wrzucę przebitkę, że pojawi się nowa lodówka boczna, która będzie miała sterowanie pokrętłem. Bardzo fajnie to będzie wyglądało, bardziej dostosowane do designu Junipera wewnętrznego i będzie sterowana z aplikacji. O, to fajnie. Tak, że to jest duży plus i one, te lodówki akurat chyba powinny się pojawić wtedy, kiedy pojawią się wydawki, czyli w okolicach kwietnia. Także serdecznie przy okazji zapraszam, na pewno pojawi się premiera i na pewno pojawi się test. A oczywiście nowa lodówka będzie też pasowała zamiennie do tego Y, którym teraz się poruszamy. I teraz takie absolutne podsumowanie. W mojej ocenie, zacznę może ja. Proszę. Nowy Y nie dyskwalifikuje starego Y. Stary Y wciąż jest dobrym samochodem, wciąż można nim pokonywać duże dystanse, jest go dużo i mamy gigantyczny aftermarket, który pozwoli nam ten samochód troszeczkę bardziej dostosować do rosnących wymagań klienta. Nowy Y jest świetnym samochodem, czyli nowy Y jest starym Y w nowych czasach. Czyli jest kolejnym, moim zdaniem, wzorcowym jak na tą chwilę samochodem elektrycznym. Wzorcowym rozumieniu takim, że mamy bardzo dobry samochód, mamy infrastrukturę ładowania i mamy świetny system infotainment. I to jest moje podsumowanie. Najlepszym podsumowaniem, co mówiłem już na wcześniejszej części materiału, jest to, że ja po prostu dla siebie chcę ten samochód. Się tylko zastanowię, czy będzie to 95, czy nie. I chyba dopiero tą decyzję podejmę, kiedy zrobię ten test tylno-napędową Tesla Model 3. Jeżeli okaże się, że tą tylno-napędową będzie mi się równie przyjemnie jeździło po Europie, to po prostu kupuję takiego, jak będzie dostępny. Co ty chcesz powiedzieć? Niewiele mogę dodać. Ja również uważam, że nowy Y to jest... Znaczy ja już w ogóle byłam zachwycona tym Y w porównaniu do mojej trójki. No ale ty masz trójkę Performance, to... Ja wiem. Przypominam od razu. Cóż mogę więcej powiedzieć? No, ma te parę rzeczy, nie wszystkie są potrzebne. Ja uważam, że na przykład ekran z tyłu nie jest czymś, co było potrzebne, ale wentylowane siedzenia, tak. Zmiana tego wnętrza na przyjemniejsze, tak. Bardziej może to nazwijmy nowoczesne. Bo drewienko to dla mnie już takie jest, już wtedy mi się nie podobało i wydawało mi się startowne. Więc bardzo fajny samochód. Autopilot 4. generacji, szybciej działający infotainment, no takie rzeczy, które naprawdę po prostu powodują, że ten samochód dorasta do nowych czasów. Tak. Ja nawigacja bardzo szybko chodziła, więc byłam zachwycona, nie wieszała się, natomiast autopilot nie stestowałam. No nie testowaliśmy, bo po prostu nie mieliśmy czasu. Reasumując, moi drodzy, bardzo dobry samochód. Rekomendujemy jego zakup, jeżeli czekaliście z zakupem Y, to był dobry moment i dobra decyzja, bo ten nowy Y rzeczywiście jest lepszy. A przy okazji dla tych, którzy szukają samochodu używanego, chcą wydać mniej pieniędzy, no to kolejna dobra informacja jest taka, że starsze Y po prostu będą tanieć. Także super się dzieje na rynku elektromobilności. Dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było i nie moglibyśmy robić tych testów. Przy okazji pozdrawiam ekipę Tesla Katowice. Bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć.